Cześć oglądacze Gleru TV, jestem Marcin. W tym odcinku będziemy w plenerze wykonywać zdjęcia sportowe z lampą błyskową. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o sprzęt, jaki będziemy używać, to będzie to Botiss 600, druga lampa to będzie Botiss 400 i trzecia wspomagająca Botiss 250. W ręku mam aparat, to jest Canon R5 Mark II, do tego mam podpięty 70-200, no i oczywiście na aparacie mam nadajnik Polaris, żeby móc zdalnie sterować i wyzwalać lampy. Mam też dwa uchwyty typu Cardellini, które będziemy używać do montowania lamp, na przykład do drzew. Mam też statyw taki typowo pod aparat, on pozwoli nam ustawić lampę w trudnym terenie dzięki regulacji nóg. I mam też statyw Glare One Alki jako dodatkowy na mniejszą lampę. Do lamp, jak widzicie, mam podpięte czasze standardowe, które przychodzą wraz z lampami, ale żeby dodatkowo uzyskać więcej światła, zabrałem też ze sobą czaszę Glare One Longbow. No i mamy też long stick, czyli taką przedłużkę, która pozwoli nam w rękach utrzymać lampę dość wysoko. Tak wygląda nasz setup do zdjęć. Jesteśmy na pierwszej miejscówce, mamy fajne miejsce, gdzie mamy dojście do bandy i przy tej bandzie mamy ustawione dwie lampy. Mamy 600 i 400 i za ich pomocą dopalamy światło słoneczne po to, żeby po pierwsze podbić każdego rajdera na zdjęciu, żeby fajniej wyglądał, a po drugie, żeby zamrozić ruch, który w kadrze się pojawia, bo fotografujemy na parametrach 1/200 z mocno domkniętą przysłoną, bo to jest f8. f8 jest po to, żebyśmy mieli dużą głębię ostrości, żeby cała sylwetka zawodnika łącznie z rowerem w miarę możliwości złapała się w głębi ostrości. Czas 1/200, mamy f8, ISO 100 i mamy lampy ustawione na praktycznie 1/4 ich mocy, czyli na skali naszej to jest na 7.0. Jesteśmy na kolejnym miejscu, a mamy tutaj i hopę, mamy dropa, spróbowaliśmy kilku ustawień i teraz będziemy po kolei Wam je pokazywać. Pierwszy setup był robiony z dwoma lampami, z użyciem teleobiektywu na hopie i tam mamy wykorzystane m.in. HSS, mamy też wykorzystane ustawienie w różnych czasach ekspozycji. Natomiast w miejscu, przy którym teraz jestem, czyli przy samym dropie, mamy ustawione aż 3 lampy, czyli wszystkie, które ze sobą przywieźliśmy. I tym razem mamy je ustawione na pełną moc, ponieważ to miejsce, w którym aktualnie jesteśmy, jak widzicie, jest otwarte. Nie ma tutaj cienia od drzew, mamy bardzo mocne światło, jest godzina w tym momencie 1:00. A mamy czerwiec, więc to słońce jest wysoko i jest bardzo mocne, dlatego musieliśmy rozkręcić te lampy na pełną moc, czyli mamy 600 na pełnej mocy, 400 na pełnej mocy i 250 na pełnej mocy. I tutaj też spróbujemy zdjęcia i z wykorzystaniem dłuższego szkła, tak żeby zamrozić riderów, którzy wychodzą z dropa. I mamy też kolejną serię ujęć, czyli z wykorzystaniem bardzo szerokiego kąta i wyjście zawodników z dropa.
Specyfika tego typu zdjęć, pamiętajcie, jest też taka, że musicie taki moment ciekawy wyczekać. To, że przytaszczyliśmy lampy, mamy super obiektyw, super aparat, to wiadomo nie jest gwarancja sukcesu. Widzicie, teraz się nic nie dzieje, trzeba poczekać, wybrać miejsce, ustawić sobie wszystkie lampy, potestować i wtedy będziecie mieli szansę na to, żeby coś fajnego uchwycić. Także pamiętajcie, nie tylko wybór miejsca, ale też trzeba mieć cierpliwość. Jesteśmy już na bazie całego festiwalu Joyride. Skończyliśmy naszą sesję, spędziliśmy kilka godzin na trasie. Zrobiliśmy 3 miejscówki. 3 miejscówki, czyli 3 setupy oświetleniowe. Sprawdzaliśmy i lampy na pełnej mocy. Również stosowaliśmy High Speed Sync, żeby Wam też pokazać na zdjęciach, co tam się zadziało przy zastosowaniu właśnie pełnej mocy lampy, High Speed Syncu, różnych ustawień czasu ekspozycji. Pamiętajcie, że mogliśmy takie sesje wykonać tylko i wyłącznie dlatego, że mamy lampy błyskowe, które są zasilane z akumulatorów i to jest coś, co bardzo odróżnia te lampy od lamp LEDowych, do których mogliście się już może nawet przyzwyczaić, które lubicie, bo dają światło ciągłe, ale w takich warunkach, jak dzisiaj pracowaliśmy, to bez dobrej lampy światła błyskowego, która jest mocna i która ma dobry akumulator, trudno by nam było zrobić takie zdjęcia. Dlaczego? Bo widzieliście, że robiliśmy zdjęcia przy zupełnie otwartym słońcu, w tym sensie otwartym, że nie było chmur, nie było żadnych drzew, które przysłaniały nas i zawodników, których fotografowaliśmy. I żeby dobrze zbilansować to światło, żeby dobrze pokazać te osoby, które fotografujemy, lampa błyskowa jest bardzo potrzebna. Czyli 400, 600 da Wam już spory komfort pracy. 250, tak jak dzisiaj używaliśmy na sesji, jako takie dodatkowe światło, które doda pewnego rodzaju dodatkowego efektu po prostu, tak? Podbije sylwetkę, może dopełni cienie. No są to aż 3 lampy, które używaliśmy. Oczywiście nie namawiam Was do tego, żeby od razu wkraczać za pierwszym razem, zwłaszcza żeby wkraczać na trasę takich zawodów z 3 lampami. Zacznijcie od jednej. I taka lampa jak 400, jak Botis 400 albo jak Botis 600 da Wam naprawdę bardzo dużo możliwości do pracy. Temat fotografii sportowej z lampami błyskowymi jest bardzo, bardzo rozbudowany. No, dzisiaj robiliśmy praktyczny test w terenie, ale jak będziecie chcieli bardziej zgłębić temat, dajcie nam znać w komentarzach pod filmem. My na pewno będziemy starali się na nie odpowiedzieć, a w razie konieczności nagramy dodatkowy film, który pewne tematy rozwinie, bardziej wyjaśni. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Glare One TV.